Big Hit Entertainment wydało zdjęcia konceptowe do albumu BTS B, z czego Jimin na swoim zdjęciu jest otoczony różnorodnymi kwiatami. Tydzień później Karol i jej teorię tego zdjęcia w postaci zielnika. Chcieliście, więc oto jestem. Oglądacie teraz teorię BTS. Zaczynamy! Hej teoretycy, witam was w kolejnym filmie na kanale Unbridled Buffalo i raczej nie zdziwi was, jak powiem, że comeback BTS jest tuż za rogiem, więc trzeba wziąć się w garść i zanalizować wszystko, co Big Hit postanowiło dropnąć na ARMY do tej pory, a jest tego całkiem sporo, dlatego tak długo czasu mi zajęło. Chociaż na pierwszy rzut oka, jak się spojrzy na te wszystkie zdjęcia konceptowe, to widzi się tylko i wyłącznie zwyczajne, piękne plakaty i pewnie esteci umierają wewnętrznie od tej perfekcji zawartej w zdjęciach Bangtanów. I ja to całkowicie rozumiem, ponieważ te zdjęcia są przecudowne, są piękne, wszystko tam jest dopracowane, po prostu perfekcyjne, ale za długo w tym siedzę, żeby stwierdzić, że Big Hit tak po prostu postanowiło wydać bardzo estetyczny fotobook. No nie. Więc trzeba było wszystko zanalizować. A jak zaczynacie się zastanawiać, skąd mam tę genialną czapkę z napisem Dynamite, to już niedługo na naszym kanale pojawi się unboxing, więc wyczekujcie i wtedy się dowiecie, gdzie ją zdobyłam. I jak wy możecie ją zdobyć. Ale zanim przejdę do analizy, to zachęcam was do zostawienia łapki w górę już teraz, w tym momencie, ponieważ każda łapka w górę to większa szansa na to, że Jimin już nigdy nie odmówi. A tak serio, jeżeli są łapki w górę, jeżeli są komentarze pod filmem, to YouTube widzi wasze zainteresowanie, widzi wasze zaangażowanie i wtedy wyświetla ten film większej ilości odbiorców. A to jest bardzo ważne, jeżeli my chcemy spełnić nasze marzenie o 100 000 subskrypcji na kanale. Więc jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, albo jeszcze tego nie zrobiłeś z jakiegoś powodu, to możesz też zeskrolować troszeczkę niżej i kliknąć ten czerwony przycisk pode mną z napisem subskrybuj, bo was to nic nie kosztuje, a nam bardzo pomaga rozwinąć kanał, więc łapka, sub, komentarz. Więc skoro wstęp już mamy, to możemy w końcu przejść do analizy tego, co się wydarzyło, a o dziwo wydarzyło się całkiem sporo. I zajęło mi to 3 dni, żeby to złożyć w jedną spójną całość. Mam szczerą nadzieję, że ten film nie będzie za długi. Jeżeli będzie troszeczkę dłuższy niż zazwyczaj, to musicie mi wybaczyć, ale uznałam, że dzielenie tego na więcej niż jeden po prostu nie ma sensu, więc przejdźmy do rzeczy. Ale comeback już za rogiem, ja się boję, że moja analiza teledysku będzie trwała godzinę. Trzymaj się za mnie kciuki. Dobra, zacznijmy od podstaw, czyli od tytułu albumu, który ukaże się już 20 listopada. Jego tytuł to B, chociaż koło tego B od samego początku pojawiała się sentencja Life Goes On, która też prawdopodobnie jak dla mnie, przynajmniej tak mi się wydaje, mój mózg teoretyka tak działa i mi podpowiada, że będzie to też piosenka tytułowa, ponieważ jest to tytuł pierwszej piosenki na trackliście, którą dostaliśmy od Big Hitu. Zgodnie z tym, co podało nam Big Hit, BTS próbuje nam przekazać, że nawet w obliczu tej nowej rzeczywistości, w nowej normalności, mimo że nie do końca się z nią zgadzamy, nie do końca nam się podoba, to jednak nie mamy wyboru. W obliczu tej nowej normalności życie toczy się dalej, czyli life goes on. Więc album, który dostaniemy od BTS, ma uleczyć fanów i im pomóc. Czyli mówiąc wprost, chodzi tutaj oczywiście o panującą na świecie pandemię, która zepsuła mnóstwo planów na 2020 rok, w tym także plany BTS na światową trasę koncertową. I też plany moje, wasze. Stało się. Wiele razy słyszeliśmy, jak Bangtani mówili, że mieli się spotkać z ARMY w tym roku, jednak się to nie udało, więc zamiast tego koncertu, zamiast tej trasy koncertowej, która miała się odbyć, a ja odłożyłam sobie pieniądze na bilet i nawet rozważałam bilet VIP, zamiast tej trasy koncertowej BTS postanowili dać ARMY coś zupełnie innego, czyli po prostu nowy album, który będzie zawierał, jak to Big Hit określiło, najbardziej BTS-ową muzykę, jaka do tej pory powstała. Czyli tłumacząc z Big Hitowego na nasze, jest to album, który powinien mieć najprawdziwszy styl BTS, jaki jesteśmy w ogóle w stanie usłyszeć, jaki poznaliśmy do tej pory. Szczególnie, że jak się dowiedzieliśmy, Bangtani brali ogromny udział w tworzeniu tego albumu, co w sumie zawsze robią, ale tym razem był to jeszcze większy udział. Chodzi tutaj dokładnie o role, jakie dostali Bangtani, ponieważ V został dyrektorem wizualnym, J-Hope był odpowiedzialny za choreografię, Jimin był kierownikiem projektu muzycznego, Jin i Suga byli odpowiedzialni za okładkę, Jungkook został reżyserem teledysku do
tytułowego singla, za to RM został dyrektorem muzycznym. Czyli faktycznie mamy najbardziej BTS-owy, najbardziej bangtanowy album, jaki do tej pory w ogóle powstał, chociaż wiem już, kogo winić za wszelkie możliwe problemy z teoriami po tym, jak ukaże się już MV do tytułowej piosenki. Jungkook? Mam cię na oku. Wracając do tytułu tego albumu, B kojarzy mi się od razu z sentencją Be Yourself, której uczą nas Bangtani już od bardzo długiego czasu, ale B jest napisane też dużymi literami, więc generalnie może być skrótem od czegokolwiek, o czym nie mamy jeszcze pojęcia, bo jeszcze albumu nie widzieliśmy teledysków, nie słyszeliśmy tekstów, więc generalnie nie wiemy nic. Co nie do końca jest prawdą i jednak troszeczkę wiemy o tym albumie, ponieważ, tak jak już wspomniałam chwilę temu, dostaliśmy tracklistę. Mamy listę piosenek i powiem wam, że tytuły tych piosenek, jak dla mnie, są dość zabawne, ale oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ ewidentnie nawiązują do panującej na świecie pandemii. No trzeba mieć do tego głowę. Więc spójrzmy na to, co tam mamy, co tam się dzieje. Life Goes On, czyli pierwsza piosenka, już wytłumaczyłam, o co prawdopodobnie w niej chodzi. Następnie mamy Fly to the Room, które mi z kolei kojarzy się z tym, że jedyną opcją lotu, jaką obecnie posiadamy, jest tak naprawdę lot do własnego pokoju. Następnie mamy piosenkę pod tytułem Blue and Grey, która prawdopodobnie, oczywiście ja tutaj teoretyzuję, może tak nie jest, ale moim zdaniem może nawiązywać do tego depresyjnego nastroju, który prawdopodobnie wszystkich nas złapał podczas tej pandemii. Telepathy, czyli telepatia, i to oczywiście też może nawiązywać do tego, że jedyną formą komunikacji w tym momencie jest tylko i wyłącznie telepatia, ponieważ nie możemy się spotykać, ponieważ jest social distancing. This is, czyli mówiąc wprost, dis na disease, czyli werbalny pocisk tej chorobie. Ewentualnie, jak tak się teraz zastanawiam, możemy to też podzielić na dwa słowa, czyli dis i is, czyli mamy dis, czyli znowu taki werbalny pocisk, ale też is, czyli coś, co sprawia nam ulgę, czyli musimy kogoś zdisować, żeby poczuć ulgę. Mamy też stay, które może nawiązywać do zdania zostań w domu, które słyszymy mniej więcej kilka razy dziennie od marca. Może też oznaczać to, że ARMY zostaną z BTS, albo BTS zostaną z ARMY na zawsze, pomimo sytuacji, która panuje na świecie. I pomimo w ogóle wszystkiego, po prostu zawsze będziemy razem, możemy to interpretować na różne sposoby. No i mamy oczywiście Dynamite. I Dynamite w obliczu, a raczej w towarzystwie reszty tych tytułów brzmi naprawdę dziwnie. A teraz przejdźmy do analizy zdjęć konceptowych. I pierwszym zdjęciem konceptowym, jakie dostaliśmy od Big Hitu, jest oczywiście zdjęcie grupowe. I abstrahując od tego, że Jimin po raz kolejny pokazuje swoje ramię i ubranie na pewno zsunęło się z niego całkowicie przypadkowo, to jest tam kilka rzeczy, na które warto zwrócić jeszcze uwagę. BTS znajdują się w pokoju, prawdopodobnie w salonie, i przeważają tam kolory niebieski i biały, tudzież szary, i być może, jak tak myślę, może być to nawiązanie do piosenki Blue and Grey, ale niekoniecznie jest to nawiązanie do samego koloru, ponieważ niebieski nie musi być określeniem tylko i wyłącznie koloru, ponieważ można czuć się blue, co w języku angielskim oznacza tyle co mieć handrę, czyli czuć się przygnębionym, mieć to uczucie smutku, a to jest właśnie ten nastrój, w który wprawiła prawdopodobnie każdego z nas kwarantanna. Bangtani siedzą razem w tym salonie, są otoczeni najróżniejszymi instrumentami, jednak warto zwrócić uwagę na to, że te instrumenty nawiązują do takich gatunków muzycznych jak jazz czy rock and roll, więc być może właśnie taki będzie ten album. Należy też spojrzeć na stroje Bangtanów, ponieważ to jest bardzo ciekawa kwestia, bo od pasa w górę są ubrani dość wizytowo, wiecie, koszula, jakby się faktycznie gdzieś wybierali, a od pasa w dół są ubrani casualowo, czyli są to takie zwyczajne, nieoficjalne stroje, i to jest dokładnie to, co mi się kojarzy w tym momencie z kwarantanną i z tym życiem obecnym, ponieważ ja też w tym momencie mam na sobie bluzkę i spodnie od piżamy. W ogóle nawiązując jeszcze do mojej bluzki, która też nie została wybrana przypadkowo do tego filmiku, a wy nawet nie widzicie, co na niej jest, i jest mi strasznie z tego powodu przykro, a wybrałam ją specjalnie, ponieważ mówię o tym. Jest to bluzka, którą dostałam od Anny na urodziny z napisem 2020, najgorszy rok w historii. 2020, po prostu najgorszy rok w historii, i bazuje na miliardach opinii. To, co jeszcze się rzuca w oczy na tym zdjęciu, to oczywiście obraz, który wisi za Bangtanami, ponieważ istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że jest to ten sam obraz, który malował Yoongi podczas jednego z live'ów, chociaż wygląda trochę inaczej, ale jednak łudząco podobnie, więc być może to jest ten sam obraz, bo nie widzieliśmy efektu końcowego, chociaż mi osobiście ten obraz kojarzy się także z tym obrazem, który widzieliśmy w live Jimina, i
I może to jest jakaś obsesja, ja nie wiem, ale ja nadal liczę na to, że kiedyś się dowiem, co się stało nad morzem. Przejdźmy więc dalej. Dostaliśmy też dwa krótkie, konceptowe filmy w dwóch wersjach, w wersji Mirror oraz w wersji Reflection. Rozumiesz? Reflection. Więc dostaliśmy dwa krótkie filmy konceptowe, jedno w wersji Mirror, drugie w wersji Reflection i na pewno wiecie, co ja teraz powiem. Powiem to, co dokładnie mówię od 3 lat, czyli to, że lustra to znowu jest bardzo ważna kwestia w teledyskach BTS. Lustra widzieliśmy już kilka razy, widzieliśmy w Fake Love, w japońskim Run albo w Reflection, jak sama nazwa wskazuje, i do teorii lustra będę jeszcze nawiązywać, ponieważ lustro jest na przykład nazywane bramą do naszej duszy, a jeżeli chodzi o Reflection, to może być to albo odbicie w lustrze, albo może chodzić o self-reflection, czyli o autorefleksję, o zastanawianie się nad samym sobą. Uwaga, pora na mądre rzeczy, czyli mówi się, że autorefleksja wspiera osiągnięcie sukcesu i poczucie szczęścia, pomaga nam określić, czego w życiu chcemy, odkryć samego siebie, polega na przyjrzeniu się naszym myślom, uczuciom i zachowaniu, by lepiej je zrozumieć. I ja z własnego doświadczenia Wam powiem, że jeżeli chodzi o te kwarantanny, jeżeli chodzi o pandemię, to ja spędziłam bardzo dużo czasu na myśleniu o swoim życiu. Zaczęłam zauważać rzeczy, których nie zauważałam wcześniej i wywróciłam tak naprawdę swoje życie, swoje poglądy do góry nogami. Postanowiłam zmienić mnóstwo rzeczy i postawiłam sobie nowe cele w życiu. W filmach konceptowych widzimy albo BTS, którzy przechodzą koło lustra i w nie spoglądają, czyli widzimy ich odbicie, albo widzimy Bangtanów z perspektywy lustra, czyli tak jakbyśmy patrzyli na nich wewnątrz lustra, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, ale mogłabym tak się rozwodzić na temat teorii lustra bardzo długo, ale chodzi tutaj mniej więcej o to, że to, co my widzimy patrząc w lustro, różni się od tego, co inni widzą patrząc na nas, i dlatego te filmy są teoretycznie łudząco podobne, ale jednak się od siebie różnią. I ważne jest, żeby się nad sobą zastanowić i to zauważyć. Dalej, bo jak już dostaliśmy te dwa filmy konceptowe, to zaczęliśmy dostawać zdjęcia konceptowe konkretnych członków jeden po drugim. I jak zawsze powinniśmy teoretycznie zacząć od lidera, czyli od Namjoona, to tym razem nie zaczęliśmy od lidera, tylko zaczęliśmy od moich gwiazdów, czyli od V i od Jimina. I nie doszukałam się za bardzo logiki w tej kolejności. Co prawda jest to ta sama kolejność, którą widzieliśmy na tych filmach konceptowych, ale znając Big Hit, na pewno jakaś logika tutaj istnieje. Jak się potem okazało, bardzo szybko się zresztą okazało, że te zdjęcia są dopasowane do 7 zasad projektowania. I od razu z góry mówię, że ja się na sztuce nie znam, nie studiowałam sztuki, więc bazuję tylko na tym, co znalazłam w internecie, jeżeli chodzi o formułki, jeżeli chodzi o regułki, ale w ogóle to ten film trwa już troszeczkę długo i normalnie w tym momencie bym się żegnała i Wam dziękowała za oglądanie, a ja dopiero zaczynam analizę konkretnych członków i mam wrażenie, że zajmie mi to dekadę, więc przejdźmy dalej. Od razu trzeba dodać, że każde zdjęcie było opatrzone hashtagiem curated by BTS, co jak troszeczkę poszperacie, to od razu Was doprowadzi do Connect BTS, czyli do projektu Big Hit Entertainment, który polegał na relacji pomiędzy muzyką a sztuką. Tam pojawiło się natomiast stwierdzenie, że chodzi o praktykę artystów z całego świata, którzy wyrażają filozofię BTS. I ja wiem, że to brzmi troszeczkę dziwnie, bo po angielsku brzmiało dużo lepiej, ale jeżeli chodzi o BTS, jeżeli chodzi o tych artystów, to oni są nazywani curators, czyli można to przetłumaczyć po angielsku jako kurator, a jak tak zaczęłam nad tym myśleć, to doszłam do wniosku, że możemy to też połączyć ze słowem cure po angielsku, czyli lekarstwo, a przecież właśnie tym miał być dla ARMY ten album. I tak oto mamy zdjęcie V, które nawiązuje do zasady równowagi, która polega oczywiście na symetrii przechodzącej przez środek zdjęcia według linii pionowej. Czyli jeżeli weźmiemy sobie to zdjęcie V, postawimy na środku kreskę, to zauważymy, że to zdjęcie z dwóch stron jest identyczne. V w swojej narracji podkreślił, że chciał wyrazić samego siebie poprzez ten pokój, którego jest kuratorem, dlatego stworzył go na podobieństwo galerii sztuki z biało-zieloną tapetą, z symetrycznym rozmieszczeniem przedmiotów oraz kanapą, która stanowi środek tego zdjęcia. Taehyung dodał też, że to, co go najbardziej reprezentuje w tym pokoju, to jest to zdjęcie, które wisi na ścianie. Co więcej, jest to zdjęcie wykonane przez V
i stworzył je, by pokazać, jak on widzi ten świat i jak czuje się w przestrzeni. Ja za to dodam od siebie, że jest to zdjęcie surfingującego człowieka na morzu. Na morzu! Co od razu mi się kojarzy ze wszystkimi scenami z morzem oraz z faktem, że Vi skoczył do morza w prologu. Jednak jest to zdjęcie, które on sam zrobił, miał pokazać, jak się czuje i tak naprawdę przedstawia człowieka otoczonego morzem. I my też tacy jesteśmy, ponieważ jesteśmy jednym małym elementem w ogromnym morzu społeczeństwa. Vi pokazał też, że chciał pokazać strój, który z jednej strony jest wygodny, z drugiej jednak nie do końca jest wygodny, więc z jednej strony wygląda, jakby został w domu, a z drugiej jakby jednak gdzieś się wybierał. I ja dodam jeszcze od siebie, że nie bez powodu w tym pokoju widzimy skrzypce, ponieważ Vi wielokrotnie na kilku live'ach powiedział, że bardzo, ale to bardzo lubi muzykę klasyczną i bardzo często jej słucha. Był Vi, więc pora na Jimina. A Jimin reprezentuje kolejną zasadę w sztuce, czyli kontrast. Kontrast polega na umieszczeniu przeciwstawnych elementów, czyli na przykład małych i dużych, jasnych i ciemnych, ubranego ramienia i nieubranego ramienia, w kompozycji tak, by wzbudzić zainteresowanie odbiorcy. Chociaż Jimin zawsze wzbudza moje zainteresowanie i zdecydowanie nie musi budować kontrastu. U Jimina mamy piękny pokój wypełniony kwiatami, najróżniejszymi kwiatami, za to on sam jest ubrany na czarno, znajduje się w samym centrum tego zdjęcia. I Jimin w swojej narracji podkreślił, że lubi wyraźnie wyrażone pomysły, więc w kontraście do tych kolorowych, delikatnych kwiatów, sam Jimin na tym zdjęciu wydaje się bezbarwny i właśnie przez to jest niemożliwy do przegapienia. Jimin dodał, że ogólna równowaga kolorów zamiast konkretnego przedmiotów najlepiej obrazuje, kim jest. I co prawda te kolorowe kwiaty i jego czarny strój dają taki ostry kontrast, ale mimo wszystko właśnie przez to pokazują, a raczej podkreślają swoją egzystencję. Jimin podkreślił, że starał się, by ta równowaga została zachowana oraz żeby zarówno on, jak i kwiaty wyglądały na tym zdjęciu pięknie dla ARMY. I dajcie znać, czy mu się udało, czy jednak nie, bo ja stwierdzam, że tak. Jimin pokazuje na swoim zdjęciu to, jaki jest. I ARMY doskonale go znają. Doskonale wiemy, że Jimin potrafi być zarówno delikatny jak te kwiaty, ale pokazuje nam też czasem swoją ciemniejszą stronę. Oczywiście nie w negatywnym tego słowa znaczeniu, tylko po prostu pokazuje, że pokazuje swoją pasję i intensywne uczucia, które nim targają. Przynajmniej jak dla mnie. O dziwo uważam, nawiązując do początku tego filmiku, uważam, że zielnik jest tutaj niepotrzebny, ponieważ te kwiaty zostały tutaj wybrane nie dlatego, że mają jakieś symboliczne znaczenie, tylko dlatego, że po prostu pasują do tego obrazka. Chociaż mogę też podkreślić, że bez, który jest tam widoczny, symbolizuje czystość i niewinność. I dodatkowo jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że w uchu Jimina jest kolczyk w kształcie kwiatu. Dalej, ARMY kolejna zasada, którą możemy przetłumaczyć jako wyróżnienie albo podkreślenie, która polega dokładnie na czym wam się wydaje, że polega, czyli na wyróżnieniu niektórych elementów dzieła sztuki. I tworzy ona punkt centralny, na którym skupia się od razu nasz wzrok. RM określił swój pokój jako ciepły i przytulny. Został on udekorowany w kolorach bieli i drewna. A jeżeli chodzi o Namjoona, to on stwierdził, że generalnie ten pokój powinien dawać nam poczucie bezpieczeństwa, a nawet powinniśmy się poczuć jak w czyichś ramionach, czyli po prostu ukojeni. I jest to pokój, w którym spędzamy czas wolny. Jeżeli chodzi o to, co najbardziej reprezentuje Namjoona w tym pokoju, to on sam określił, że będą to drewniane elementy, drewniane ramki na zdjęcia, figurki, a także drzewko bonsai. A dlaczego? To jest dość proste, ponieważ Namjoon uwielbia figurki Bear Brick, którymi wypełnionymi jest tego studio, a także drzewka bonsai, więc nie było lepszego wyboru. Przenosimy się do pokoju Jungkooka, który nawiązuje do zasady ruchu i tutaj już mamy ogromną zmianę, ponieważ nic nie jest zrównoważone, nic nie jest zbalansowane, tylko nasze oko przesuwa się po dziele, które stwarza iluzję czynności. Jakby tam się coś dzieje na tym zdjęciu. Jungkook w swojej narracji mówi, że pokój zawiera dwie jego pasje, mianowicie muzykę i głośniki, ponieważ jest to uosobienie jego upodobań właśnie z naciskiem na muzykę i głośniki. Według Jungkooka miało to wyrażać, jaki jest wewnątrz. Ponieważ według Cooka muzyka może być źródłem komfortu, szczęścia i siły i on ma też nadzieję, że ARMY mogą słuchać takich piosenek, które dają im siłę. Oczywiście łatwo się domyślić,
że tym przedmiotem reprezentującym najlepiej Jungkooka w tym pokoju są właśnie głośniki. I to nie tylko dlatego, że są przekaźnikiem muzyki, ale głównie dlatego, że są przekaźnikiem komfortu, radości i siły poprzez tą muzykę, którą grają. A wszyscy też dobrze wiemy, że w rzeczywistości Jungkook uwielbia głośniki Bluetooth. Nie byłabym sobą, gdybym nie zwróciła uwagi na te napisy, które są na ścianach w pokoju Jungkooka i z jednej strony mi się kojarzą z czymś, co już widzieliśmy wcześniej, z czymś mrocznym, albo z napisami na ścianach w japońskich teledyskach, albo z jakimś abraksasem, ale z drugiej strony uważam, że po prostu zostały tam zamieszczone dlatego, że pasują do takiego klimatu studyjnego. Pora na naszego Worldwide Handsome, czyli Jina, który z kolei nawiązuje do zasady wzorca lub szablonu, który polega na powtarzaniu określonych elementów wizualnych. Jest to metoda służąca uporządkowaniu powierzchni w spójny, regularny sposób. Pokój Jina jest totalnie w moim stylu, jest po prostu przecudowny, przepiękny, chciałabym tam mieszkać, ponieważ wygląda jak różowy pokój w pałacu, wypełniony klejnotami. I dokładnie to widzimy na tym zdjęciu. I Jin w swojej narracji podkreślił, że chodzi tutaj o to, że nigdy tak naprawdę nie wiemy, co jest klejnotem, a co nie. I on, wchodząc pierwszy raz do tego pokoju, był zszokowany widokiem tych ogromnych klejnotów, ale potem odkrył, że tak naprawdę od zawsze to był on. To właśnie on jest największym klejnotem. Jin na tym zdjęciu, w tej narracji uczy nas, żebyśmy nie zapomnieli, że każdy z nas jest tym wyjątkowym, cennym klejnotem i nie możemy przestać cenić samych siebie, musimy pamiętać, żeby błyszczeć pewnością siebie, zupełnie jak Jin. Jak na Jina przystało, jeżeli nasz Seokjin miałby wybrać to, co reprezentuje go najlepiej w tym pokoju, to nie byłby to ani żaden klejnot, ani żyrandol, ani firanki, ani kanapa, byłby to po prostu on sam, ponieważ jak określił, jest idealny i lśni jak klejnot w swoim pokoju. Worldwide Handsome. Zostało mi jeszcze 2 członków, mam nadzieję, że ten film nie jest tak długi, jak mi się wydaje. Kolejna zasada, czyli rytm i zdjęcie Siugi. Rytm to regularne powtarzanie lub naprzemienność elementów w celu stworzenia spójności i zainteresowania. Kurator Siuga w swojej narracji mówi, że błękit, że niebieski jest dla niego ważnym kolorem i dlatego użył różnych jego odcieni w swoim pokoju, by wyrazić siebie. Dodaje, że chłód idealnej mieszanki bieli i błękitu dodaje uroku temu pokojowi. Mamy też pastelowy błękitny, mamy ciężki aksamitny niebieski, jest też głęboki niebieski, przypominający morze na Jeju. Ale tu wkraczam ja z symboliką niebieskiego. Niebieski reprezentuje niebo i morze. Kojarzy się z otwartymi przestrzeniami, wolnością, intuicją, wyobraźnią, ekspansywnością, inspiracją i wrażliwością. Niebieski oznacza także głębię, zaufanie, lojalność, szczerość, mądrość, pewność siebie, stabilność, wiarę, niebo i inteligencję. Niebieski kolor przekazuje znaczenie, wagę i pewność siebie bez wywoływania ponurych lub złowieszczych uczuć. Zbyt dużo niebieskiego może wywołać uczucie melancholii, negatywności, smutku, przekonania o własnej nieomylności i egocentryzmu. Zbyt mało błękitu wywołuje podejrzliwość, przygnębienie, upór, nieśmiałość i zawodność. I to są wszystkie cechy, które jak dla mnie pasują do Jungiego, ponieważ cechuje się on wyobraźnią, jest wypełniony inspiracją, ma też w sobie upór, jest wrażliwy, ale w przeszłości borykał się z takimi problemami jak negatywność czy depresja. Jungi, jak każdy z nich, pyta, co w tym pokoju reprezentuje go najlepiej? Czy są to metalowe kule, czy może para kapci, które założył bez namysłu, czy łańcuch na szyi? Ale otóż nie, ponieważ Siuga mówi, że najważniejszym punktem w tym pokoju jest oczywiście lustro, czyli znowu wracamy do tego samego wątku. Jungi skraca znaczenie lustra do bardzo prostego zdania. Otóż mówi, że lustro pokazuje twoje odbicie, mówi ci, że rzeczywiście istniejesz tu i teraz. Wszyscy członkowie BTS wzięli udział w tworzeniu albumu B, by stworzyć prawdziwe i szczere odbicie tego, kim są. Ale Jungi nie nawiązał w ogóle w swojej narracji do tego ściekającego lustra po kanapie i może troszeczkę mnie ponosi dusza teoretyka, ale to srebro kojarzy mi się oczywiście z lustrem, ale wygląda też trochę jakby ta prawdziwa strona Jungiego, która jest ukryta w tym lustrze, była uwięziona i próbowała się wydostać. Ostatni członek, ostatnia zasada, jedność, czyli zgodność pomiędzy wszystkimi elementami projektu, czyli wrażenie, jakby wszystko było tam idealnie dopasowane i ze sobą współgrało, po prostu pasowało do tego konkretnego dzieła. I jest to pokój J-Hope'a. Hobby w swojej narracji mówi, że ten pokój dostarcza mu mentalnego spokoju, wyraża jego osobowość. Jest jasny i kolorowy, tak samo jak J-Hope, co już mieliśmy okazję zobaczyć
zobaczyć na przykład w Daydream albo w Ego, ponieważ te kolory idealnie wszystkie do siebie pasują. Hosok dodaje też, że ma nadzieję, że ten pokój będzie dla nas źródłem pozytywnej energii, tak jak on. W tym pokoju chodzi o wygodę, ubiór pozwala mu odpocząć, pozwala mu się zrelaksować, szczególnie, że był inspirowany szlafrokiem, w którym faktycznie Hobie chodzi po domu w wolnym czasie. No i oczywiście to, co jest najważniejsze w tym pokoju, co reprezentuje J-Hope'a, to jego strój i buty. I wszystkie ARMY wiedzą, że Hosok przykłada ogromną wagę do tego, co ma na sobie, a sam Hobie uznał, że buty, które widzimy w tym pokoju, reprezentują kolory ubrań, które ostatnio nosi. U Hobiego mamy jeszcze takie interesujące elementy jak napisy na ścianach, napisy na plakatach i wcale nie było prosto się im przyjrzeć, ale coś tam znalazłam. Znalazłam tam takie napisy jak My choice, my future, czyli mój wybór, moja przyszłość. Smile, czyli uśmiech, friends, przyjaciele, make my way, czyli dążenie do celu. I to jest dokładnie to, co opisuje J-Hope'a, ponieważ zawsze widzimy uśmiech na jego twarzy, przyjaciele są dla niego ważni, on dąży do osiągnięcia swoich celów, ale poprzez swoje własne wybory, którymi tworzy swoją przyszłość. Warto też zauważyć, co oczywiście nie umknęło sprytnym ARMY, że te pokoje mają swoje kolorystyczne odniesienie w innych etapach twórczości BTS. I dla przykładu, pokój V pasuje kolorystycznie do Winterbear, Jimina do Promise, Arema do Mono, Jungkooka do okładki Still With You, Yoongiego albo do Blueberry Eyes, albo do tego dzieła, które malował, o którym wspominałam na samym początku, a J-Hope to oczywiście Hope World. I problematyczny jest tutaj Jin, ponieważ za bardzo do niczego się tak naprawdę nie odnosi, ale dla mnie kojarzy mi się z okładką albumu Love Yourself Answer, a to właśnie przecież do tego albumu powstało Epiphany, czyli solo Jina. Więc to by było na tyle. Pragnę też dodać, że w tym momencie wiemy również, jak wygląda okładka tego albumu, wiemy, co tam jest napisane, jednak nie będę teraz tego analizować. I w dodatku to, co widziałam po tych zdjęciach poglądowych, nawiązuje trochę do mojej nieuniknionej przyszłości, ponieważ tam jest mnóstwo napisów i mam wrażenie, że będę musiała stworzyć osobne wideo dla każdego członka, żeby powiedzieć, o co tam w ogóle chodzi, więc nie wiem, być może możecie się spodziewać 7 nowych filmów z teoriami. Zobaczymy. Ale te filmy pojawią się dopiero jak ja otworzę ten album, będę wiedziała, jak on wygląda, więc wyczekujcie unboxingu, ponieważ ja już się nie mogę doczekać, żeby mieć ten album w swoich łapkach. Czekamy na przesyłkę i będziemy mieć też dla Was niespodziankę, więc jeżeli ktoś z Was jeszcze nie zamówił tego albumu, to możecie zeskrolować trochę niżej, zajrzeć do opisu, ponieważ tam podlinkujemy Wam stronę kpopowo.pl, czyli polską stronę, gdzie możecie sobie zamówić ten album, a my polecamy zamawianie z polskich stron, bo jest łatwiej i nie musicie się później martwić o cło, a z tym to już nie bywa. Więc to by było na tyle, dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku, w kolejnych teoriach BTS lub w jakimkolwiek innym filmiku na kanale. Pamiętajcie, łapka w górę, komentarz, sub, do zobaczenia, pa!